Sport Utility Vehicle, czyli po naszemu po prostu SUV. W teorii auto uniwersalne. W praktyce najczęściej modny miejski krążownik. Jest jednak jedna marka, która ten termin interpretuje w dużo bardziej rzetelny sposób niż konkurencja. To Subaru wraz z modelem, który dziś przetestujemy, Foresterem XT. Zapraszam. Forester od zawsze charakteryzował się swoją dość toporną stylistyką i dopiero niedawno projektanci upodobnili jego sylwetkę do innych aut tego segmentu. Jest grzeczniej, bardziej zachowawczo i odrobinę nudno. W 2012 roku przemodelowano front, nadając mu znów nieco bardziej surowego charakteru. Jednakże wciąż raczej Foresterem nie wyróżnimy się z tłumu. No chyba że wymiarami, bo to naprawdę spore auto. Bardziej cywilizowany design, bez choćby charakterystycznego wlotu na masce, może niektórych zmartwić. Ale już od razu zapewniam, że wersja XT wciąż ma drapieżny charakter, jakiego próżno szukać u klasowej konkurencji. Pierwszy element tej układanki to silnik, turbodoładowany 2-litrowy bokser o mocy 240 koni. Taka moc wystarcza, by wstrzelić to ogromne, ważące ponad 1600 kg auto do setki w zaledwie 7,5 sekundy, a także by osiągnąć prędkość maksymalną na poziomie 221 km/h, a także by ciągnąć nawet dwutonową przyczepę. W praktyce oznacza to, że jest bardzo szybko. Wymiary i masa auta potęgują jeszcze wrażenie, jakbyśmy pędzili jakąś wielką cegłą, której nic nie jest w stanie powstrzymać, ale na szczęście hamulce spisują się naprawdę dobrze. Auto aż rwie się do przodu, jest bardzo czułe na każde dodanie gazu, a przyspieszenie następuje natychmiastowo. I mówię tu o wrażeniach z jazdy ze skrzynią CVT. Znam takich, którzy na samo wspomnienie tej nazwy reagują niemal alergicznie. I zapewne także i ja lepiej bawiłbym się z manualem. Ale bezstopniowa przekładnia wcale nie zabija charakteru auta, lecz dobrze z nim współpracuje. W trybie manualnym emuluje przełożenia na tyle dobrze, że wielu dałoby się nabrać, a w trybach sportowych naprawdę można zrobić użytek z mocy drzemiącej pod maską. Pomaga w tym także układ jezdny. Zawieszenie jest zestrojone dość sztywno, co przekłada się na raczej średni komfort na nierównościach, ale z drugiej strony chyba nie ma drugiego takiego SUV-a, który tak trzymałby się drogi, przynajmniej w tej klasie. Czuć tutaj takiego ducha Subaru, tę charakterystyczną dla tej marki precyzję i frajdę z jazdy. Oczywiście fizyki nie da się oszukać i auto dość mocno przechyla się na zakrętach, a obserwując wszystko z takiego podwyższonego pułapu, te wrażenia są jeszcze większe, ale i tak moim zdaniem Forester prowadzi się naprawdę znakomicie. No dobrze, wiemy już, że nutka sportu została zachowana, ale jak z użytecznością? Stały napęd na 4 koła i 22 cm prześwit zwiastują sukcesy w terenie i tak jest w rzeczywistości. Forester nie jest jedynie pozerem i w umiarkowanym offroadzie poradzi sobie wzorowo. Do tego przestronne wnętrze z bardzo dużą ilością miejsca na nogi dla pasażerów na tylnej kanapie, choć w wersji z szyberdachem osoby powyżej 1,85 m wzrostu będą miały drobny problem z przestrzenią nad głową. Spory jest także bagażnik. 505 litrów pojemności wraz z pełnoprawnym kołem zapasowym ukazuje nam się jednak dopiero po dłuższej chwili. Opornie działające otwieranie bagażnika to jednak nie jedyna oznaka tego, że mamy do czynienia już z nie takim świeżym autem. Wewnątrz w kilku miejscach materiały nie zachwycają, a przy zegarach mamy stylowe patyczki do zerowania przebiegu. Nie ma też zbyt wielu gadżetów, ale generalnie w naszej wersji Platinum niczego nie brakuje.
Wnętrze jest proste, choć daleko mu do spartańskich standardów ze starszych modeli Subaru. Wykończenie stoi na niezłym poziomie, system multimedialny nie jest zbyt rozbudowany, ale dzięki temu nie trzeba się uczyć jego obsługi. Jedynie kierownicę przeładowano bardzo dużą ilością przełączników, co na początku wprowadza lekkie zamieszanie. Forestera wyróżniają mapy w nawigacji uwzględniające nawet gruntowe dukty oraz wyświetlacz na szczycie deski rozdzielczej pokazujący fajne grafiki od zegara przez różne wskaźniki spalania, dystrybucję napędu, aż po wskaźnik do ładowania zarezerwowany wyłącznie dla wersji XT. Problemem Forestera są koszty. Najgorzej jest z eksploatacją, a konkretnie ze spalaniem. Wytrwałym w trasie uda się zejść do 8-9 litrów na setkę, jednakże średnio trzeba liczyć co najmniej 10 litrów bezołowiowej na 100 km. Przy dynamicznej jeździe miejskiej ta wartość rośnie nawet do 15 litrów. Nie, to nie jest oszczędne auto, zdecydowanie nie. Sama cena zakupu nie jest aż tak odstraszająca, mimo że Subaru wciąż podaje kwoty w euro. Na chwilę obecną nasz egzemplarz to w przeliczeniu jakieś 165-170 tysięcy złotych. To nie mało, choć uboższe odmiany można mieć nawet za 50 tysięcy mniej, a najmocniejsza wersja XT tak naprawdę nie ma dla siebie prawdziwej konkurencji. Rywale nie zbliżają się do poziomu 240 koni, a takie silniki znajdziemy tylko w autach pozycjonowanych rynkowo nieco wyżej. Jeśli Ci to nie przeszkadza, a szukasz auta naprawdę wielozadaniowego, to Forester XT jest dla Ciebie. Jest szybki jak hot hatch, prowadzi się go z uśmiechem na twarzy, a w terenie radzi sobie naprawdę dzielnie. Taki SUV dla mnie ma sens i daje frajdę, którą decydują nawet sceptycy siedzenia nieco wyżej nad jezdnią. Nawet jeśli Forester pozostaje wciąż dość niszowym wyborem na naszym rynku.